3 nawiedzone wieże Katowic. Czy można usłyszeć kroki kogoś, kto od dziesięcioleci już nie żyje? Dlaczego w opuszczonych wieżach wciąż zapalają się światła? No i kim są tajemnicze postacie, które według świadków znikają, zanim ktokolwiek zdąży podejść bliżej? Katowice kojarzą się przede wszystkim z górnictwem, hutnictwem i przemysłową potęgą Śląska. Jednak niewielu wie, że w cieniu stalowych konstrukcji i ceglanych wież od lat krążą opowieści, które do dziś budzą dreszcze. Historie o duchach, niewyjaśnionych dźwiękach i zjawiskach, których nikt nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić. Czy jest to tylko i wyłącznie miejska legenda? A może pamięć miejsc, które były świadkami tragedii, cierpienia i ludzkich dramatów? W tym filmie odwiedzimy 3 najbardziej tajemnicze wieże Katowic. A może więcej? Zajrzymy pod wieżę spadochronową, gdzie według wielu relacji po zmroku można usłyszeć kroki i dostrzec sylwetkę młodego harcerza. Odwiedzimy dawny szyb Warszawa 2, gdzie od lat opowiada się o stukaniu dochodzącym z pustych wyrobisk i górnikach, którzy nigdy nie opuścili swojego miejsca pracy. No a na koniec staniemy przed starymi wieżami ciśnień, wokół których narosły historie o tajemniczych światłach, kobiecej postaci w oknach i niepokojącej ciszy, którą wielu odwiedzających pamięta bardziej niż sam budynek. Ale ten film nie będzie próbą udowodnienia istnienia duchów. Oddzielimy fakty od legend. Sprawdzimy, co naprawdę wydarzyło się w tych miejscach i zastanowimy się, dlaczego właśnie Katowice stały się miastem, w którym historia tak często miesza się z folklorem i ludzką wyobraźnią. Bo czasami największą tajemnicą nie jest to, czy duchy naprawdę istnieją, ale dlaczego od pokoleń opowiadamy o nich dokładnie w tych samych miejscach. Zatem, jako drugi odcinek Wakacji z duchami, zapraszam na niezwykłą podróż po najbardziej zagadkowych wieżach Katowic. Zgaście światło, załóżcie słuchawki i sami zdecydujcie, gdzie kończy się historia, a gdzie zaczyna się legenda. Dzisiejszą przygodę, moi drodzy, rozpoczniemy w Parku Kościuszki na Brynowie. Ja bardzo się cieszę, że poprzednie filmy i o kosmicznych Katowicach, jeżeli nie oglądaliście, to zachęcam, żeby je obejrzeć, czy o czarnym mnichu cieszą się taką popularnością, bardzo się cieszę. Również zachęcam, żeby je rozsyłać do znajomych. Jeżeli macie kogoś znajomego z Katowic albo ze Śląska, rozsyłajcie jak najbardziej. Niech się niesie po prostu. Natomiast dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło, moi drodzy, zjaw, duchów, czyli tak jak już we wstępie słyszeliście, w niektóre miejsca się udamy, gdzie podobno pojawiają się zjawy, pojawiają się duchy. Moi drodzy, oczywiście będziemy... Dlaczego zaczęliśmy od Brynowa, od Parku Kościuszki, który jest bardzo uroczy? Dlatego, że tutaj mamy wieżę spadochronową. No istnieje wiele rozmaitych
kwestii powiedzonek, legend, bo trudno mówić o faktach, do faktów też przejdziemy później, że, moi drodzy, tutaj na tej wieży też pojawiają się duchy zabitych harcerzy. Moi drodzy, ten film również będzie przetłumaczony na 20 języków, tak więc bardzo serdecznie zachęcam, żeby udostępniać go na różnych forach, udostępniać różnojęzycznych, nie ma znaczenia. Niech się niesie, tak jak to powiedziałem. Tak więc przejdziemy sobie pod wieżę spadochronową, potem udamy się do tajemniczego szybu Warszawa 2, gdzie dziwnie słychać różnej maści odgłosy. No i potem oczywiście na końcu zrobimy taki szlak wież ciśnień zapomnianych. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam i życzę przyjemnego oglądania. W pierwszych dniach II wojny światowej wieża stanowiła punkt obserwacyjno-meldunkowy 73. Pułku Piechoty. 3 września po przełamaniu polskiej obrony pod Wyrami i Gostynią jednostki Armii Kraków zagrożone otoczeniem przez Niemców rozpoczęły odwrócę Śląska. Do Katowic 4 września wkroczyła 239. Dywizja Piechoty Wehrmachtu oraz 56. i 68. Pułk Grenzschutzu, wchodzący w skład 3. Dowództwa odcinka Grenzschutzu. Według polskich źródeł i zeznań naocznych świadków potwierdzono na tej wieży obecność polskich harcerzy w parku imienia Tadeusza Kościuszki na wieży spadochronowej w czasie walk w mieście. Harcerze uzbrojeni w karabiny i pistolety bronili m.in. okopów. W świetle zeznań świadków nie ma wątpliwości, że ostrzał z wieży prowadzili harcerze i że kilku z nich zginęło, a część wzięto do niewoli. Od lat 50. w Polsce panowała wersja związana z literackim opisem Kazimierza Gołby, który w swojej książce pod tytułem Wieża spadochronowa opisał, że ta stała się redutą, z której śląscy harcerze stawili opór wkraczającym do miasta żołnierzom Wehrmachtu. Według Gołby obrona wieży trwała kilkanaście godzin, a harcerze zadali Niemcom bolesne straty, zestrzeliwując m.in. nawet niemiecki samolot. Opór wieży złamał dopiero ostrzał ciężkiej artylerii. Ciała zabitych i rannych obrońców zrzucono potem z pomostu. Ten heroiczny opis miał powstać w oparciu o relacje mieszkańców Katowic. Oczywiście te relacje były zbierane po wojnie. Celem autora było zadanie kłamu powszechnemu po wojnie twierdzeniu, że Ślązacy poddali się w 1939 roku, a podczas wojny kolaborowali z nazistami, czego przejawem miała być służba, w rzeczywistości przymusowa, w Wehrmachcie. Wersję Gołby podtrzymywali też inni literaci, śląscy literaci. I m.in. w oparciu o powieść Szewczyka powstał scenariusz filmu fabularnego z 1976 roku. Tam był wtedy taki film Ptaki ptakom w reżyserii Pawła Komorowskiego, film był artystyczną próbą rekonstrukcji tych wydarzeń. No ale źródła niemieckie były troszkę inne. To, co się działo wokół wieży w dniach 3 i 4 września, do dziś tak naprawdę pozostaje niejasne. Bo pierwsze wątpliwości w sprawie obrony wieży zaczęły pojawiać się na początku lat 80. Wtedy profesor Andrzej Szefer natrafił w niemieckim Federalnym Archiwum Wojskowym we Freiburgu Bryzgowskim na dziennik bojowy 3 odcinka Grenzschutzu, którego dowódca, generał Georg Brandt, kierował akcją zajmowania Katowic i opisał, że przebiegała ona bez większych incydentów. Ocenzurowane fragmenty dziennika Szefer opublikował zresztą na łamach Zarania Śląskiego, ale jednak gdy jeden z jego współpracowników z Instytutu Śląskiego zaczął w telewizyjnym programie powoływać się na powyższe niemieckie dokumenty, został publicznie skarcony, a niemiecki opis z miejsca uznano po prostu za niewiarygodny. Do sprawy nie wracano przez najbliższych 20 lat. Dopiero w 2003 roku
Wersja długotrwałej obrony przedstawiona przez Gołbę została ostatecznie podważona. Latem tego roku nowe dokumenty zostały odnalezione przez Ryszarda Kaszmarka, historyka z Uniwersytetu Śląskiego, również we Fryburgu Federalnym Archiwum Wojskowym. I te odkrycia Kaszmarka opisała też swego czasu katowicka Gazeta Wyborcza. Historyk dotarł wtedy do nieznanego wcześniej raportu generała Neulinga, który opisywał, że walki pod wieżą trwały o wiele krócej niż opisywano wcześniej. Według niemieckiego generała sztab 239 Dywizji został ostrzelany z karabinu maszynowego umieszczonego na wieży spadochronowej 4 września rano, gdy trwały ostatnie narady przed wkroczeniem do Katowic. Ogień obrońców wieży był niecelny. Wieża umilkła po tym, jak została ostrzelana z niemieckiego działa przeciwpancernego. Walki trwały też w Katowicach, ale opór został szybko przełamany i około godziny 11 Neuling wjechał swoim Mercedesem do centrum Katowic, gdzie został serdecznie powitany przez niemieckich mieszkańców miasta. Publikacja tego raportu w Gazecie Wyborczej wywołała oburzenie polskich środowisk patriotycznych. Naprzeciwko publikacji i autorowi Bartoszowi Wielińskiemu skierowano list otwarty do Adama Michnika, w którym autorom artykułu zarzucano dyletanctwo, nierzetelność, złą wolę i podważenie polskiego charakteru Katowic. Wileński na zlecenie redakcji sam udał się do archiwum we Fryburgu. Odnalazł tam nowe, nieznane dokumenty, w tym relacje z zajmowania Katowic sporządzone przez niemieckich żołnierzy oraz kilkanaście wykonanych 4 września nieznanych fotografii. Na tej podstawie powstał cykl artykułów rekonstruujący to, co się działo w Katowicach i na Śląsku we wrześniu 1939 roku. Latem 2004 roku do Fryburga udała się grupa historyków z Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej i ich ustalenia pokrywały się z tezami Gazety Wyborczej. Jeden z historyków IPN-u, który badał zawartość fryburskiego archiwum, dr Grzegorz Bębnik, potwierdził to w swojej książce Katowice we wrześniu 1939. Wykonał w niej także dane zebrane podczas śledztwa, wykorzystał tam właśnie te dane zebrane podczas śledztwa IPN-u w tej sprawie, a także dokumenty, do których dotarł Szefer. Więc tak naprawdę niejasne jest, kto bronił wieży. Do dziś oprócz zeznań naocznych świadków nie odnaleziono innych dowodów, że byli to harcerze. Pojawiły się też informacje, że być może byli to katowiccy gimnazjaliści. Nie ustalono też liczby ani nazwisk obrońców wieży. Najprawdopodobniej ich ciała wraz ze szczątkami innych obrońców Katowic spoczywają na cmentarzu w Ligocie. A teraz przenieśmy się tam. Zobaczmy, jak katowicka wieża spadochronowa wygląda. Ale zanim przejdziemy, spójrzcie na nią i po lewej stronie między wstęgą a tą metalową konstrukcją są takie promienie. To było zdjęcie zrobione w nocy i na tym zdjęciu była zjawa. Zatem przenieśmy się i zobaczmy, gdzie leży prawda. Specjalnie pokazałem na samym początku wieżę spadochronową od góry do dołu, bo nie mogę się cały zmieścić. Tak duża jest, tak wysoka jest. Wiecie co, moi drodzy? Ona została oddana do użytku w 1937 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Zatem, moi drodzy, nie jest ona jako takim zabytkiem, ale jest bardzo ciekawym miejscem pamięci, owianym historią, owianym wieloma legendami. Przed chwileczką zresztą słyszeliście, jak przedstawiałem i wersję niemiecką, i wersję polską. Czy harcerze faktycznie tutaj byli, czy nie byli? Czy inne postacie uznano za harcerzy? Nie wiem. To zostawiam ku rozstrzygnięciu. No ale tak jak na zdjęciu pierwszym widzicie taką na samej górze przy tej wieży taką zjawę.
Weźcie sobie, wróćcie jeszcze do tego wcześniejszego zdjęcia. Tam zobaczycie takie jakby taśmy białe, jasne. To jest zdjęcie zrobione kiedyś w nocy i w nocy podobno pokazywała się tutaj zjawa. I podobno pokazują się tutaj zjawy różnych harcerzy. Właśnie na pamiątkę tego września 1939 roku. Wiecie co? Park imienia Kościuszki, imienia Tadeusza Kościuszki jest bardzo, bardzo urokliwy, dlatego, że tutaj też odbywają się różne imprezy. Tutaj też jest bardzo przepiękny kościółek, wiecie, kościółek taki drewniany, Archanioła Michała. Także tutaj sporo ludzi uczęszcza. Myślę, że jest to drugi najbardziej znany park. Oprócz tego chorzowskiego, to tutaj jest ten drugi taki sensowny park, który warto odwiedzić, warto go zobaczyć. A my sobie za chwileczkę podejdziemy bliżej tej wieży spadochronowej, bo jeszcze w latach 50. i 60. XX wieku tutaj po wojnie odbywały się treningi skoczków spadochronowych, moi drodzy. Tak więc jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Tutaj też zamknięto wejście, żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy, żeby, nie wiem, popełnić samobójstwo, skoczyć sobie na bańkę, ale powiem Wam szczerze, że ta wieża spadochronowa budzi respekt. Budzi respekt i jest owiana tajemnicą. Myślę, że może warto jest tutaj wieczorową porą przyjść, zajrzeć po to, żeby przekonać się, czy faktycznie pojawiają się tutaj duchy harcerzy, czy też może nie. Podejdziemy sobie jeszcze bliżej troszeczkę, wiecie, tutaj, żeby zobaczyć. Bardzo pięknie, tutaj są takie dywany kwiatowe. Dlatego fajnie jest tutaj właśnie latem przyjść w wakacje. No to prawdziwe wakacje z duchami będą. Patrzcie, jaka wysoka, jaka monumentalna. Tak jak mówię, nie jest ona sensu stricto zabytkiem wciągniętym, ale do zabytków jeszcze sobie przejdziemy. Takich prawdziwych, rasowych zabytków. Tutaj mamy pomnik. Wieczna cześć i chwała bohaterskim harcerzom, którzy swoje młode życie oddali ojczyźnie w walce z najeźdźcą hitlerowskim we wrześniu 1939 roku, w 28. rocznicę najazdu hitlerowskiego. Moi drodzy, groby tych harcerzy znajdują się naprzeciwko bazyliki w Panewnikach. Tak więc, jeśli ktoś chciałby zajrzeć, to tam można zajrzeć. Tu, jak powiedziałem, wejście jest zamknięte. No, powiedzcie, kto by z Was skoczył z takiej wieży na spadochronie? Kto by się odważył? Nie wszystkie legendy rodzą się setki lat temu. Niektóre powstają znacznie później, w ciszy opuszczonych miejsc, wspomnień ludzi i wydarzeń, których nikt nie potrafi tak naprawdę do końca wyjaśnić. Tak właśnie jest z wieżą szybu Warszawa 2. Gdy kopalnia przestała tętnić życiem, a ostatni górnicy opuścili jej podziemia, wydawało się, że miejsce na zawsze pogrąży się w ciszy. Jednak wielu mieszkańców twierdzi, że ta cisza nigdy nie była całkowita. Mówią, że późnym wieczorem, kiedy wiatr przestaje poruszać stalową konstrukcję, z podziemi dochodzi rytmiczne stukanie. Nie jest głośne. Przypomina odgłos kilofa uderzającego skałę lub ciężkich butów odbijających się od wilgotnego chodnika. Dźwięk urywa się nagle, jakby ktoś zorientował się, że nie powinien tam już być. Są też tacy, którzy przysięgają, że słyszeli pracujące maszyny, metaliczne zgrzyty, obracające się koła, odległy huk wind wydobywczych. No, problem w tym, że kopalnia od dawna nie pracuje. Wszystkie urządzenia zamilkły wiele lat temu. Najbardziej niezwykłe są jednak opowieści o postaciach,
Świadkowie opowiadają o sylwetkach ubranych w stare górnicze stroje. Pojawiają się tylko na chwilę. Między budynkami, przy wieży szybu lub na dawnych torowiskach. Idąc spokojnym krokiem, jakby właśnie kończyli zmianę. Nigdy się nie odwracają. Po kilku sekundach znikają w mroku i rozpływają się niczym mgła. Niektórzy wierzą, że są to duchy górników, którzy całe życie związali się z kopalnią i nawet po jej zamknięciu nie potrafili opuścić miejsca swojej pracy. Inni uważają, że to jedynie gra wyobraźni, cienie rzucane przez światło i stalową konstrukcję wieży. Na Śląsku istnieje jednak znacznie szersza opowieść, która sprawia, że ta relacja brzmi jeszcze bardziej intrygująco. Od pokoleń górnicy wierzyli w skarbnika, tajemniczego podziemnego świata, strażnika tego podziemnego świata. Nie był on złem wcielonym. Strzegł kopalni i tych, którzy schodzili pod ziemię z szacunkiem. Ostrzegał przed zawałami, prowadził zagubionych do wyjścia i karał tych, którzy lekceważyli prawa podziemi. Według niektórych współczesnych opowieści skarbnik nigdy nie odszedł. Gdy zamilkły maszyny, nadal pozostał na swoim posterunku, a odgłosy dochodzące z podziemi mają przypominać, że pod powierzchnią ziemi wciąż istnieje świat, którego człowiek do końca nigdy nie zrozumie. Historycy podkreślają, że nie ma dawnych źródeł potwierdzających legendę o szybie Warszawa 2. Jest ona współczesnym folklorem miejskim, zrodzonym z pamięci o górnikach i śląskich wierzeniach. Ale jak to często bywa z legendami, brak dowodów nie sprawia, że ludzie przestają je opowiadać. Bo gdy zapada zmrok, a ogromna wieża szybu Warszawa 2 wyłania się z ciemności, niczym strażnik dawnej kopalni, wielu przechodniów mimowolnie zwalnia krok. I wtedy pojawia się pytanie, czy to tylko wiatr uderzający o stalową konstrukcję? Czy może ktoś wciąż kończy swoją ostatnią zmianę głęboko pod ziemią? Moi drodzy, tam właśnie widzicie wieżę szybu Warszawa 2, czyli to jest to miejsce, gdzie górnicy zeszli pod ziemię, ale nigdy więcej już nie wyszli. I ta legenda jest bardziej współczesna. Ona opiera się na takim śląskim folklorze górniczym, bo te dawne kopalnie zawsze budziły jakiś respekt mieszkańców. Tutaj pojawiało się liczne opowieści o różnych stukaniach, które gdzieś dochodziły z pustych przestrzeni, o odgłosach maszyn, mimo że nikt tam nie pracował. No i o sylwetkach górników, które gdzieś tutaj przechadzały się między budynkami. Szyb Warszawa 2 znajduje się na terenie Muzeum Śląskiego, no ale oczywiście znów zaznaczę, nie istnieje jakaś jedna stara, udokumentowana legenda, która związana jest konkretnie z tym szybem Warszawa 2. To raczej bym powiedział takie współczesne opowieści tego śląskiego folkloru, tych dawnych śląskich wydarzeń z kopalni. No ale tutaj właśnie w tym szybie podobno też swego czasu rządził Skarbek. Skarbek, który był jednym z najważniejszych duchów śląskich kopalni. To jest chyba najważniejsza postać śląskiego folkloru, bo Skarbek miał ostrzegać przed katastrofami, miał karać chciwych górników, miał ratować życie tym, którzy szli do kopalni, którzy szanowali kopalnię. Na Śląsku tak naprawdę Skarbek nie był jakimś tam demonem, ale był takim strażnikiem podziemi. No i wiele współczesnych historii o tych dawnych terenach kopalnianych jest tak naprawdę, bym powiedział, wariacją tej całej legendy o Skarbku. No ale dobra, nie będę Wam dłużej przynudzał.
Podejdźmy sobie bliżej, zobaczmy jak ten szyb kopalni Warszawa 2 wygląda. Serdecznie zapraszam, podejdźmy bliżej. Jak ktoś, moi drodzy, nigdy nie był przy szybie i nie wiedział jak te windy chodzą, jeżdżą, jak to wszystko funkcjonuje, no to zapraszam. To jest właśnie szyb Warszawa 2. To jest szyb Warszawa 2. Tutaj winda też zjeżdżała na dół, ale również można było tymi schodkami przejść na górę. Tam widzicie, dalej jest osiedle gwiazd. O tym mówiłem już w tym programie na temat kosmicznego UFO. W ogóle na temat kosmicznego UFO to powinienem jeszcze dodać, że właśnie tam niedaleko tej wieży ciśnień, która znajduje się na granicy pszczyńskiej, czyli Giszowca i Murcek, tam jest też ulica Kosmiczna ogólnie na Giszowcu. Ale moi drodzy, patrzcie, tak wygląda ta wieża, którą zjechali górnicy, nigdy już nie wyjechali i podobno pod ziemią czekają, aż ktoś ich po prostu zmieni. Wyobraź sobie, że jest 2 w nocy. Miasto powoli zasypia, ulice pustoszeją, a światła latarni odbijają się od mokrego bruku. Gdzieś w oddali słychać przejeżdżający pociąg, a nad starymi przemysłowymi dzielnicami unosi się mgła. To właśnie wtedy, jak mówią mieszkańcy, Katowice pokazują swoje drugie oblicze. Bo choć większość osób kojarzy to miasto z kopalniami, hutami i familokami, niewielu wie, że rozsiane po jego dzielnicach stoją tajemnicze wieże ciśnień. Milczące strażniczki przemysłowej przeszłości. Od ponad 100 lat patrzą na zmieniające się miasto. Widziały tysiące robotników idących do pracy, słyszały syreny kopalń, były świadkami wojen, pożarów i ludzkich tragedii, a niektórzy wierzą, że nie wszystko, co kiedyś do nich weszło, kiedykolwiek je opuściło. I dzisiaj zabiorę Was do takich 3 katowickich wież ciśnień, wokół których od lat krążą najbardziej niezwykłe legendy. Ale pamiętajcie jednak o jednym, że są to opowieści przekazywane przez mieszkańców i miłośników lokalnego folkloru. Nie ma dowodów, że wydarzyły się naprawdę, ale być może właśnie dlatego do dziś rozpalają wyobraźnię. Pierwszą z nich jest wieża w Szopienicach. Dlaczego jest ona tajemnicza? Być może dlatego, że jest mieszkaniem strażnika, który nigdy nie zakończył swojej zmiany. Szopienice przez dziesięciolecia były jednym z najbardziej uprzemysłowionych miejsc na Górnym Śląsku. Huty pracowały dniem i nocą, a tysiące ludzi każdego dnia walczyło o utrzymanie swoich rodzin. Mówi się, że pewnej zimowej nocy jeden z pracowników odpowiedzialnych za nadzór wieży wyszedł na swoją ostatnią zmianę, z której już nigdy nie powrócił. Nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy nagłe zasłabnięcie, czy może tylko historia, która z biegiem lat dopisała ją po prostu jakaś ludzka wyobraźnia. Jednak od tamtej pory wielu mieszkańców opowiadało, że po zmroku w najwyższych oknach pojawia się ciemna sylwetka człowieka, który nieruchomo stoi przy szybie i patrzy na miasto. Kiedy ktoś próbuje podejść bliżej, ta postać znika. Inni wspominają o ciężkich krokach rozchodzących się po metalowych schodach. Krokach, które brzmią tak wyraźnie, jakby ktoś właśnie schodził z góry. Problem jest w tym, że w tej wieży ciśnień nikogo już nie ma. A kiedy odważniejsi eksploratorzy wchodzili do środka,
Podobno zdarzało się, że słyszeli zamykające się drzwi, choć w budynku nie było nawet podmuchu wiatru. Przypadek? Czy może echo historii, która nigdy nie ucichła? Inną jest wieża na Zawodziu. Mieszkanie kobiety, która stoi wiecznie w oknie. To jest taka druga legenda. Ona jest jeszcze bardziej tajemnicza. Bo mieszkańcy Zawodzia od lat opowiadają o takiej kobiecej postaci, która pojawia się w jednym z okien starej wieży. Nie mówi ani słowa. Nie wykonuje żadnego ruchu. Po prostu stoi. Niektórzy twierdzą, że jej sylwetkę można dostrzec jedynie przez kilka sekund, zanim rozpłynie się w ciemności. Jeszcze bardziej niezwykłe są relacje osób, które nocą przechodziły obok budynku. Mówili oni o cichym stukaniu dochodzącym gdzieś tam z wnętrza. Jakby ktoś powoli wspinał się po spiralnych schodach. Stopień po stopniu po stopniu. Kiedy jednak odgłos ustawał i zaglądano do środka, wieża była całkowicie pusta. Czy była to tylko gra wyobraźni? A może niezwykła akustyka starego budynku, która potrafi bładać figle nawet najbardziej racjonalnym ludziom? Do dzisiaj nikt tego tak naprawdę nie wyjaśnił. I w końcu trzecia tajemnicza wieża. Wieża w Murckach, gdzie głosy wydobywają się z podziemi. Bo Murcki zawsze były związane z górnictwem. Tutaj niemal każda rodzina miała kogoś, kto pracował pod ziemią. To właśnie z tej dzielnicy pochodzi jedna z najbardziej poruszających śląskich legend. Według opowieści, podczas mglistych nocy wokół starej wieży można usłyszeć ciche rozmowy. Nie krzyki, nie wołanie o pomoc. Zwykłe rozmowy, prowadzone spokojnym, niskim głosem. Jakby grupa górników właśnie kończyła zmianę. Tyle tylko, że w pobliżu nie ma nikogo. Niektórzy mieszkańcy twierdzą również, że słychać odległy stukot kilofów i różnych innych metalicznych narzędzi. Inni opowiadają o cienistej postaci przechodzącej pomiędzy drzewami. Gdy próbują za nią pójść, znika. Śląski folklor od wieków mówi o duszach górników, które wracają do miejsc swojej pracy. Być może właśnie dlatego podobne historie tak mocno zakorzeniły się również wokół tej wieży w Murckach. Każda z tych wież istnieje naprawdę. Każda pamięta czasy, gdy przemysł był sercem Katowic. Każda była świadkiem wydarzeń, których już nigdy nie poznamy. Czy właśnie dlatego tak łatwo rodzą się wokół nich legendy? Czy opuszczone budynki jedynie pobudzają naszą wyobraźnię? A może niektóre miejsca naprawdę zachowują wspomnienia ludzi, którzy kiedyś tam byli? Odpowiedź pozostawiam wam, bo najciekawsze legendy nie są tymi, które da się udowodnić. Najciekawsze są te, które sprawiają, że następnym razem, przechodząc obok starej wieży ciśnień, późnym wieczorem, mimowolnie spojrzycie w jej najwyższe okna i przez krótką chwilę będziecie się zastanawiać, czy tam naprawdę nikogo nie ma. No i przechodzimy do trzeciej części tematów związanych ze zjawami, z duchami, które się pojawiają, czyli do cyklu związanego z wieżami ciśnień, strażnikami miasta. Oczywiście na terenie Katowic jest przynajmniej ze 20 wież ciśnień.
ale nie wszystkie są interesujące. Nie wszystkie mają historię, nie wszystkie są związane z legendami. Istnieją takie, gdzie mówi się, że słychać kroki, gdzie w oknach widać postacie, gdzie słychać jakieś przemieszczanie się. Oczywiście jest to efekt, bym powiedział, legend miejskich, te światła zapalane w wieżach ciśnień w nocy i te tajemnice z tym wszystkim związanym, a przede wszystkim to uczucie niepokoju. Wieże ciśnień to takie miejsce, które część z nich oczywiście jest zabytkami, fantastycznymi zabytkami, i tu potężny ukłon w stronę Miejskiego Konserwatora Zabytków, ale to są takie miejsca, które budzą niepokój. Typowy taki mechanizm tworzenia legend miejskich to przede wszystkim polega na tym, że jest jakiś opuszczony budynek, że jest jakaś przemysłowa architektura, że jest mgła, że jest cisza, no i przede wszystkim jest wyobraźnia mieszkańców. Moi drodzy, nie ma jakichś udokumentowanych kwestii związanych z tym, że te zjawy pojawiały się tutaj, ale one jednak są. Ja wybrałem takie 3 najbardziej znane wieże ciśnień. Jedną z nich są, znaczy może 3 miejsca. Jedną są Szopienice, jednym jest Zawodzie, jednym jest Murcki. No ale oczywiście jeśli chodzi o Murcki, to jest to na granicy Murcek i Giszowca, bo jest to na rogu ulicy Dobrego Urobku, czy jak to się nazywa, sekundkę, zaraz zobaczę. Na pewno na rogu ulicy Pszczyńskiej i Górniczego Stanu. Niektórzy zaczną krzyczeć, że przecież ulica Górniczy Stan znajduje się na Giszowcu. Tak, ale ten róg Giszowca i Murcek, ta wieża niby należy do Murcek, więc sobie do niej teraz pójdziemy, moi drodzy. No i już, moi drodzy, tutaj jesteśmy. Widzicie, tu jest napisane wieża ciśnień Giszowiec, ale podobno ona leży na terenie Murcek. Wieża ciśnień, zwana wieżą wodną, która została wybudowana w 1909 roku przez Georga i Emilia Zimmermanów, ma 33 metry wysokości. Kształtem przypomina taki zwężający się ku górze walec i na tej górnej kondygnacji znajduje się taras z latarnią i tam właśnie pojawia się ta zjawa. No oczywiście komuś, widzę, że się już tu nudziło, musiał pomarować farbami. No takie mamy społeczeństwo, które nie zna, nie rozumie tego, co tutaj się dzieje. Żeby dojść do tej wieży, to tutaj mamy szlak i niebieski, i czerwony. Jest to naprawdę bardzo urokliwe. W ogóle sam sposób zdążania do tych wież ciśnień, no to są takie miejsca, gdzie jak ktoś przechodził, o widzicie, już się wyłania. Jak ktoś przechodził, to był strach. To był strach, to był lęk. Patrzcie, jak przepięknie ona wygląda, jakie balustrady, jaka góra. I tam na górze była dodatkowo latarnia. Podejdźmy troszkę bliżej, zobaczmy, co tutaj jest. Chyba ona bardziej obsługiwała kopalnię Staszic niż kopalnię Murcki, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tutaj bliżej jest kopalnia Staszic. Myślę, że warto się tym obiektem zainteresować. Jest on przepiękny, aż muszę sprawdzić, czy jest on w rejestrze zabytków, czy nie. Dlatego, że między innymi te wieże ciśnień, które są na Szopienicach, to one są w rejestrze zabytków. Na Zawodziu chyba ta wieża też jest w rejestrze zabytków, a nie wiem, czy ta wieża ciśnień jest w rejestrze zabytków, ale chyba nie, bo byłaby tutaj jakaś tabliczka. Przejdźmy raz jeszcze i spróbujmy sobie wyobrazić, że właśnie wieczorową porą, tędy, kiedy idziemy przez ten las, to wiele osób brało i spowalniało, zwalniało. Być może przez wzgląd na strach, być może z tego balkonu wyglądała kobieta. Tutaj mamy wejście, tędy się wchodziło. Ale jak widzicie, to wszystko jest troszkę
poniszczone. Przyjdźmy tu kiedyś wieczorem, może ta biała dama z okna będzie wyglądała. Słuchajcie, ta wieża ciśnień w Murckach albo na granicy Murcek i Giszowca, ona jest położona blisko lasów i terenów górniczych, ale legendy tutaj opowiadają przede wszystkim o takiej cienistej postaci, która tutaj gdzieś się zawsze w nocy przechadza. Wokół tej wieży podobno krąży. Też tutaj pojawiają się takie odgłosy przypominające pracę dawnych maszyn. Takie, nawet niektórzy słyszeli głosy górników podobno. To jest taki motyw, który nawiązuje do śląskiego folkloru górniczego, w którym właśnie te dusze zmarłych górników często pojawiały się w tych rozmaitych opowieściach. Oczywiście ta wieża ciśnień znajduje się na skraju dawnej kolonii górniczej, bo tam dalej mamy kolonię górniczą, czyli te kwestie uliczne Górniczego Stanu, lasów murckowskich, terenów dawnej kopalni Murcki, a chociaż mi się wydaje, że bliżej tu do Staszica ogólnie, i mniej więcej z tej wieży jest około 300-400 metrów do stacji kolejowej Katowice-Murcki. Jest to taka XIX-wieczna ceglana wieża ciśnień należąca niegdyś właśnie do infrastruktury kopalni, a dzisiaj jest jednym z zabytków, charakterystycznych zabytków przemysłowych właśnie, i tu będzie kłótnia, czy Giszowca, czy Murcek. Moi drodzy, wydaje mi się, że trzeba odróżnić też lokalny folklor od udokumentowanych wydarzeń, bo te opowieści mieszkańców bardzo często mówią o tej cienistej postaci, która dookoła się tutaj przechadza, o tych głosach górników. Wiecie co? Podobne opowieści dotyczą również Nikiszowca, Szopienic, Bytomia czy Rudy Śląskiej, wielu takich górniczych właśnie miast. No, myślę, że jak ktoś się zainteresuje, to poszuka tutaj kwestii, a ja tymczasem postaram się zgłosić ten element też u Miejskiego Konserwatora Zabytków, bo nie pokazywałem Wam, ale tutaj jest tyle posprajowane, tyle poniszczone. Szkoda, warto by o to po prostu zadbać. Kolejną wieżą, moi drodzy, jest wieża ciśnień na Zawodziu, ale to jest taki obiekt, który bardzo często pojawia się w opowieściach. On tam jest za mną, my jeszcze podejdziemy, żeby ją dokładnie zobaczyć, bo ona znajduje się na terenie Muzeum Śląskiego. Tutaj najczęściej pojawiają się historie, które mówią o kobiecej postaci, która z tych okien gdzieś tam wygląda, dziwne stukania, które dochodzą z wewnątrz i nagłe spadki temperatury, kiedy ktokolwiek tam wejdzie. I wiecie co? To jest wieża kopalniana KWK Ferdynand, która później została przemianowana na KWK Katowice, bo wcześniej kopalnia węgla kamiennego Katowice nazywała się kopalnia Ferdynand. Obecnie jest to teren, tak jak powiedziałem, Muzeum Śląskiego. Jeżeli chodzi o wieżę ciśnień na Zawodziu, to tutaj jest pewne nieporozumienie, no bo w granicach terytorialnych Zawodzia nie istnieje żadna wieża ciśnień, która byłaby znana z tych miejskich legend o duchach, i wydaje mi się, że jest to troszeczkę pomylenie obiektów, dlatego że ta stara wieża ciśnień właśnie znajduje się tutaj przy ulicy Mikołaja Góreckiego 34, natomiast na Zawodziu jest jeszcze inna wieża ciśnień, ale to jest taka nowoczesna, metalowa. Ta wieża ciśnień jest stara, jest związana z terenami przemysłowymi, a ta inna na Murckowskiej 86, ona znajduje się wprawdzie na pograniczu Szopienic i Zawodzia, ale ona i też przy dawnych terenach, natomiast no, ona nie wiąże ze sobą jakichś legend związanych z duchami. Nie występują w ogóle, tak jak powiedziałem, żadne opracowania historyczne czy etnograficzne, które dotyczyłyby tej części, no ale bardzo często w tych opowieściach ludowych pojawia się właśnie, moi drodzy, ta wieża ciśnień tutaj, mylnie nazywana wieżą ciśnień na Zawodziu. Teraz podejdziemy sobie i popatrzymy, z którego to okna ta biała dama mogłaby wyglądać.
Tutaj jak widzicie, teraz chyba jest jakiś remoncik, bo jest ta zielona siatka, ale dokładnie zobaczycie, jest to wieża ceglana, ma bardzo fajne okna. Z tych okien podobno wyglądała właśnie Biała Dama i bardzo często wygląda. Czy jest to prawda? Czy jest to folklor? No tutaj wiecie, można by sobie, moi drodzy, podyskutować, ale chciałem wam powiedzieć jako ciekawostkę, że przeszukałem prasę starą, archiwalną, kiedy KWK Katowice, a wcześniej Ferdynand jeszcze działała, moi drodzy, i okazało się, że znalazłem około 10 artykułów, 10 relacji osób, które w nocy tędy przechodziły albo z kopalni wracały i właśnie w tych oknach widziały jakąś damę, widziały moi drodzy, przede wszystkim jakąś postać, która gdzieś tu się słaniała, no nie? To jest bardzo ciekawe, bardzo intrygujące. Jeszcze wam powiem jako ciekawostkę taką inną sprawę, bo wiecie, że największym sklepem w Polsce jest Silesia oczywiście, która została wybudowana swego czasu przez jakiegoś tam Węgra, na terenie kopalni. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że ta kopalnia, gdzie zbudowano Silesię, ona nazywała się kopalnia Eminencja. Dlaczego Eminencja? Dlatego, że była własnością kardynała wrocławskiego. No, takie różne nazwy przyjmowali wówczas. No ale jak ktoś będzie tędy przechadzał, albo tutaj mieszka w tych blokach na Góreckiego, oryginalnych, no to niech się wypowie, czy tu straszy, czy są dźwięki, czy są hałasy i czy widać jakąś postać z tych okien. Może nie widać, bo już te okna zabili. Dajcie znak w komentarzu, czy z czymś takim się spotkaliście. No i jesteśmy na Szopienicach. Ta to jest chyba klasyka. Ta wieża ciśnień to jest klasyka. Potem podejdziemy jeszcze troszeczkę bliżej. To jest istny zabytek. Wieża ciśnień w Szopienicach i chyba ta wieża jest najczęściej wspominana w tych wszystkich legendach dotyczących tajemniczych zjawisk, bo według legend tutaj nocą słychać właśnie odgłosy kroków gdzieś w tych pustych kondygnacjach. Pojawia się tam sylwetka takiego mężczyzny w roboczym ubraniu i niektórzy twierdzą, że na samym szczycie widzieli również światło, pomimo faktu, że tutaj nie ma zasilania. Wydaje mi się, że tutaj źródłem tej legendy może być przede wszystkim ta przemysłowa przeszłość Szopienic, gdzie dochodziło do licznych wypadków w hutach i zakładach. Ta wieża ciśnień to jest wieża ciśnień dawnej huty Uteman. Chyba wszyscy ołowicy słyszeli o tej chorobie, która panowała właśnie. I właśnie ta wieża ciśnień huty Uteman jest najczęściej brana i łączona z legendami. Ona znajduje się przy ulicy księdza majora Karola Woźniaka w Szopienicach. Została wybudowana w 1912 roku. Oczywiście według projektu Georga i Emila Cilmanów i jest ona wpisana do rejestru zabytków. To też, tak jak wspominałem na samym początku, jako część zespołu dawnej huty cynku Uteman. Myślę, że podejdziemy sobie troszkę bliżej, zobaczymy, jak ona wygląda. Może kogoś zobaczymy, może tego mężczyznę napotkamy, a zwłaszcza jeżeli będziemy nocą chodzili, to coś tutaj zawsze może się wydarzyć. Moi drodzy, tutaj podchodzimy już bliżej. Widzicie, to już jest klasyka zabytku, tylko znowu będę chyba musiał dać kwestię do Miejskiego Konserwatora Zabytków, bo jacyś głupcy pobrali tutaj, pomalowali, poniszczyli ten rejestr, nie rejestr, tylko tą wieżę, która znajduje się, moi drodzy, patrzcie jaki balkon, aż tam wchodzić na górę będzie można, zobaczymy czy będzie można tutaj zajrzeć do tej wieży ciśnień.
Patrzcie, niestety jak to jest poniszczone. Ale tutaj podobno gdzieś ten mężczyzna, moi drodzy, się przechadza i te światła zapala. Patrzcie. Cała konstrukcja przemysłowa. Idziemy. Ale stan niestety, powiem wam szczerze, jest tragiczny tego wszystkiego. Może dlatego właśnie tutaj ten mężczyzna się przechadza. No jesteśmy przy drugiej wieży w Szopienicach. To są Szopienice Burowiec, w zasadzie pogranicze Szopienic, początek Burowca. Chodzi mi o tą wieżę Ciśnień, która znajduje się przy ulicy Korczaka. To jest druga z wież, które są wymieniane, że pojawiają się tu, że nocą słychać tutaj jakieś dziwne odgłosy w pustych kondygnacjach, że gdzieś tam ktoś się przemieszcza, że pojawiają się jakieś dziwne światła, moi drodzy. To jest wieża wodna w Katowicach. Znajduje się na Korczaka 47. Jest ona dosyć, bym powiedział, imponująca, bo ma 68 metrów. Jest ona została wybudowana w 1912 roku. Znowu zaprojektowana przez tych dwóch znanych braci Zielmanów z zakładów Georg von Gische-Erben. W ogóle wiecie co? Pierwotnie tą wieżę zaopatrywano w wodę z rzeki Brynicy w latach 60. XX wieku, również z Przemszy, a w 1919 roku zainstalowano tutaj na górze dwa teleskopy, które pokazywały panoramę Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. A żeby było jeszcze ciekawiej, w latach 60. XX wieku właśnie tutaj uruchomiono produkcję strzelniczego śrutu ołowianego. Moi drodzy, co z tymi opowieściami w ogóle o duchach, o historii o duchach, o tych odgłosach kroków w tych pustych kondygnacjach, o tych sylwetkach robotników, którzy gdzieś tu się przemieszczają. No wiecie, tak to ogólnie, moi drodzy, jest, że są to, bym powiedział, miejskie legendy. Ale tak jak powiedziałem, w przypadku tej wieży Ciśnień na Zawodziu, to, moi drodzy, oczywiście ja przykładowo w czasopismach, w gazetach znalazłem 10 świadectw osób, artykułów, którzy podobno tam widzieli jakąś postać w oknach. Oprócz tych wspomnianych przeze mnie 4 wież Ciśnień, to jeszcze można by powiedzieć o wieży Ciśnień z Nikiszowca. Materiał z Nikiszowca zamieściłem w tej legendzie o czarnym duchu. Zachęcam, żeby tam zajrzeć, żeby zobaczyć, co się tam dzieje na Nikiszowcu. I wydaje mi się, że pomimo faktu, że ta wieża Ciśnień z Nikiszowca jest dosyć wieżą taką nową, świeżą, no to te legendy obrosły tą wieżę przez wzgląd na dzielnicę Nikiszowiec. Tam na Nikiszowcu najczęściej mówi się o takiej postaci strażnika obserwującego okolice z wieży, o jakichś też dziwnych światłach i o odgłosach, które przypominają rozmowy, mimo że ten budynek wieży Ciśnień na Nikiszowcu też stoi pusty. Wiecie co, te opowieści prawdopodobnie łączą tą bogatą historię tego osiedla robotniczego Nikiszowca i kopalni. Skąd te wszystkie legendy się wzięły? Wydaje mi się, że większość historyków uważa, że legendy mają kilka wspólnych źródeł. Po pierwsze, są to opuszczone budynki o niezwykłej akustyce. Po drugie, były tam liczne wypadki przemysłowe, które były oczywiście na Górnym Śląsku. Były mgły z rana, specyficzne oświetlenie tych przemysłowych dzielnic. No i te opowieści, które były przekazywane przez kolejne pokolenia, czy to górników, czy to hutników. Dodatkowo jeszcze wzbogacone te miejsca, jak te wieże Ciśnień, o których dzisiaj mówiłem, one były wzbogacone przez eksplorację tych opuszczonych obiektów, czyli przez urbex. I właśnie to połączenie tych historii przemysłowych, historii technicznych i tej całej tajemniczej atmosfery
sprawiło, moi drodzy, że wieże ciśnień po prostu owiane są tajemnicą. Bardzo się cieszę, że mogliśmy być przy tych 4 wieżach ciśnień. Jak ktoś będzie na Nikiszowcu, zachęcam również, żeby zajrzał do tej wieży ciśnień, być może wieczorową porą na Nikiszowcu. Tam też być może kogoś zobaczycie, z wyjątkiem Czarnego Mnicha, o którym już poprzednim razem mówiłem. Przyjrzyjmy jeszcze jej się, jak wygląda. Dla mnie osobiście, moi drodzy, jest to po prostu, bym powiedział, arcydzieło sztuki. Idziemy, miły spacerek, lasek, drzewka. No i możemy sobie dojść w tej chwili do tej całej wieży ciśnień, która właśnie w ten sposób wygląda. Tam na górze, jak wspominałem, były zainstalowane teleskopy, z których można było wiele elementów obserwować i na Górnym Śląsku, i również tutaj w Zagłębiu dalej, no bo stąd blisko przecież do Sosnowca. Podobno właśnie te wieże ciśnień brały, moi drodzy, i zatrzymywały czas, a przede wszystkim brały jako zabytki, wymuszały ciszę na przechodniach. Jak ktoś jest tutaj blisko, niech da cynk, czy światła tutaj nocami widać, czy postacie się przechadzają. No, zostawcie ślad w komentarzu na ten temat. A jak ktoś będzie tutaj bliżej, no to tymi schodkami podobno wejście grozi zawaleniem. Ale w jaki sposób te postacie biorą i się pojawiają, moi drodzy? No, pytanie ciekawe. Tutaj jest remont wieży ciśnień. Katowice-Borki niby. No, ciekawa sprawa. Na kiedy ten remont jest przewidywany? Naszą dzisiejszą przygodę rozpoczęliśmy w Parku Kościuszki i tutaj też w Parku Kościuszki kończymy naszą przygodę. Przeszliśmy szlakiem najbardziej znanych zjaw. Zaczęliśmy oczywiście od wieży spadochronowej, gdzie podobno pojawiają się harcerze, duchy, zjawy harcerzy, którzy bronili Katowic. Następnie byliśmy przy szybie Warszawa 2, gdzie podobno odbywają się dziwne dźwięki i czekają ogólnie ci górnicy, że ktoś ich po prostu zmieni na tej szychcie, ale nikt nigdy nie przychodzi. No i na końcu przeszliśmy szlak tych najbardziej znanych, starych, urokliwych wież ciśnień, gdzie podobno również gdzieś tam pojawiają się w oknach białe damy. Świecą się światła i w dodatku, chociaż nie ma elektryczności, świecą się światła. Moi drodzy, ten materiał w kilka dni przygotowywałem, tak więc różne koszulki są. To wiadomo. Ja wszystkich bardzo serdecznie zachęcam, tak jak na samym początku mówiłem, żeby udostępniać komukolwiek się da ten materiał. Niech się niesie, niech historia Katowic pozostanie znana i wiecie, i przede wszystkim materiał jest przetłumaczony na 20 języków, a co za tym idzie, moi drodzy, można na różnych języcznych forach dyskusyjnych wywieszać, na przykład na niemieckich czy na angielskich. O, jakie piękne ptaszki tutaj są. Tak więc cieszę się naprawdę, że mogliśmy wziąć i bez najmniejszego problemu, o, ale kurczę, latają tu, bez najmniejszego problemu przejść ten cały szlak dotyczący duchów i zjaw. No i mamy sierpień i w sierpniu mamy oczywiście wakacje z duchami. Sierpień się kończy, powinny się skończyć wakacje z duchami, moi drodzy, w sierpniu.
ale myślę, że jakbym tak zrobił, to z pewnością studenci byliby wściekli, bo by powiedzieli, że przecież mają jeszcze wrzesień. Więc myślę, że we wrześniu udamy się do pewnej tajemniczej kamienicy, bardzo ciekawej, gdzie pojawia się notorycznie biała dama. Ja z Wami dzisiaj się żegnam, moi drodzy. Życzę wszystkiego dobrego. Zalajkujcie, skomentujcie, udostępniajcie dalej. Dawajcie lajki i niech się niesie.